Papugi można przewozić na różne sposoby. Niektórzy robią to tak, inni tak, jeszcze inni tak, a jeszcze inni tak. Tylko czy wszystkie te sposoby są bezpieczne? Przewożenie niezabezpieczonych zwierząt domowych w samochodach jest zawsze niebezpieczne. Dlatego ja swoje papugi przewożę w zupełnie inny sposób niż dzisiaj. Tutaj chciałem po prostu Państwu zademonstrować, jak nie należy tego robić. Pamiętajcie Państwo, przy dużych prędkościach autostradowych nagłe hamowanie spowoduje, że nasz ptak uderzy z ogromną siłą o szybę, a ważąca kilkaset gram papuga zwiększa przy dużych prędkościach swoją wagę kilkudziesięciokrotnie, a wtedy może stać się bombą, która gwałtownie uderzy w kogoś podróżującego samochodem i spowoduje śmierć albo ciężkie obrażenia jego ciała. Polski Kodeks Drogowy nie reguluje kwestii przewożenia zwierząt domowych przez ich właścicieli w prywatnych samochodach. Wydawałoby się więc, że każdy może przewozić je w dowolny sposób. Ani kierowcą, ani pasażerem nasza papuga raczej nie jest, więc nie obowiązuje jej przepis o pasach bezpieczeństwa czy foteliku dla dziecka. Ale jeśli jest ładunkiem, to nie może utrudniać kierowania pojazdem ani ograniczać widoczności drogi. Musi też być zabezpieczona przed przemieszczaniem się. No tak, ale papug nie wozimy raczej na pojeździe, jak to jest sformułowane w przepisie, lecz w pojeździe. A więc również ten przepis naszej papugi nie dotyczy. Jednak podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uświadamia nam, że mimo to funkcjonariusz policji może dać nam mandat albo nawet zabrać prawo jazdy. Wszystko zależy od tego, jak zinterpretuje to, co zobaczy. Jest bowiem taki ogólny artykuł 3, o którym wszyscy zdają się zapominać, a mówi on, że uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany zachować ostrożność, unikać wszelkich działań, które mogłyby narazić kogokolwiek na szkodę. Jeśli więc policjant uzna, że przewożąc papugę w ten sposób stwarzamy zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze lub możemy narazić na szkodę naszą papugę, ma prawo nas za to ukarać. Za taką nieostrożną jazdę możemy być ukarani upomnieniem lub karą grzywny do 3000 zł. Jeśli jednak nasza nieostrożna jazda zagroziła już bezpieczeństwu, czyli na przykład wioząc papugę na ramieniu spowodowaliśmy wypadek, to wtedy możemy nawet stracić prawo jazdy. Mimo to podinspektor Kobryś zapewnia, że w Polsce jeszcze nikt za jazdę z papugą na ramieniu nie został ukarany i podkreśla, że wszystko zależy od interpretacji zdarzenia przez policjanta. A ponieważ przepisy nie regulują, w jaki sposób i gdzie w samochodzie zwierzęta domowe powinny być przewożone, więc prawdopodobnie w przypadku zatrzymania taka jazda skończyłaby się jedynie na pouczeniu. Ale są kraje, gdzie za jazdę z papugą na ramieniu grozi mandat. W Wielkiej Brytanii na przykład policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który w momencie zatrzymania miał tę oto kakadu na ramieniu. Prawo brytyjskie zabrania przewożenia zwierząt poza klatką lub skrzynką transportową. Tym razem skończyło się na upomnieniu i dalszą podróż papuga musiała odbyć w skrzynce. A sprawę opisano na tym portalu walijskiej policji. Z kolei w Kanadzie ktoś poinformował policję o dużej papudze w kabinie samochodu. Kobiecie, którą policja ukarała mandatem za jazdę z papugą na ramieniu, zarzucono, że papuga, przebywając na fotelu, przeszkadza kierowcy. Prawo ruchu drogowego w Ontario przewiduje za to wykroczenie karę w wysokości minimum $110. Rzeczniczka policji wyjaśniła tamtejszym mediom, że zwierzę przewożone poza transporterem może odwrócić uwagę kierowcy i doprowadzić do niebezpiecznej jazdy. Zdarzało się to z psami i kotami wożonymi na kolanach kierowcy. Jeżeli wraz ze swoim pierzastym pupilem wybieracie się Państwo za naszą południową granicę, pamiętajcie, aby był przewożony w specjalnej skrzynce transportowej. W Czechach grozi za to mandat nawet do 2500 koron, czyli około 400 zł.
No ale jakże nudne byłoby nasze życie bez odrobiny szaleństwa. Szczególnie, jeżeli sprawia to przyjemność naszym pupilom. Tylko pamiętajmy, zawsze, podkreślam zawsze, sprawą nadrzędną jest zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy, przewożonemu zwierzęciu i innym uczestnikom ruchu drogowego. A o tym, jak najlepiej przewozić papugi, opowiem w następnym filmie.